Witam. Mamy po godzinie 22. Podobno drukarka skończyła wydruk. Idziemy zobaczyć, co nam tu się zrobiło. A więc mamy faktycznie zakończony wydruk. Printing completed. Time spent 10 godzin 17 minut. A wydruk wygląda mianowicie tak. Dosyć duży kawał. Dla porównania moja ręka. Spróbujemy go. O pieruny! Nie tak łatwo ściągnąć. Ja może odstawię to urządzenie tutaj na razie. I spróbuję tak. Ocie kurcze. Nie mogę podnieść, proszę Państwa. No ni hu. Nie idzie ruszyć. A się trzyma. Może spróbujemy lekko podważyć. Żebyście mojej dupy nie oglądali, to ja może przesunę tu. Zobaczymy, czy uda mi się to podważyć. Tak, ten stół magnetyczny pieruńsko mocno trzyma. Oje. Udało się. Już Wam, moi mili, pokazuję, co tu jest zrobione. No taki pojemnik wydrukowany. Całkiem duży. Całkiem sztywny. Przepraszam. No. Galanty. Niezła szuflada. Bo to właśnie będzie szuflada. Zobaczmy jakość z bliska. O, nie wiem, czy tak sobie zobaczymy. Może jakieś światełko lepsze złapiemy tu. Tutaj na dole widać delikatne przesunięcie. O, teraz widać to o wiele lepiej przez cień, który się wytwarza. Jest ono dosyć niewielkie, może jakieś 0,2 mm, ale zauważalne. Nie wiem, z czego ono wynika, ale mnie intryguje troszkę. Ale poza tym jakość wykonania jak dla mnie w porządku. Tworzywo, z jakiego zostało to wydrukowane, to PLA i to się nazywa Carmine Red z firmy Rosa 3D. O, może wiem, co jeszcze zrobimy fajnego. Trochę tutaj przerzucimy. O, mamy taki fajny stół. Nie wiem, czy on jest czysty, brudny. O, jest całkiem ok. Dobra. O. Super, co? O, jak ładnie strzela.
Odkleja się. Napręża się. Za chwilę odejdzie. A ja zaraz Państwu pokażę, do czego to jest. Przejdziemy. OK Google, turn center on. Nie chciałem używać komendy głosowej, bo obawiałem się, że telefon może mi rozłączyć nagrywanie. A, zapomniałem powiedzieć. Jak widzicie, mam tutaj taki elemencik, taką skrzynkę, która służy do celów wycinania, wykonana z aluminium. Detal jest skręcany. Zaraz Wam troszkę pokażę, jak on tutaj wygląda dokładnie. Jak widzicie, tu jest w środku pusty. Tu od spodu mamy, wow, ale strzela fajnie. Tu mamy śrubeczki. Jest to poskręcane z takich płytek aluminiowych. Jeszcze nie skończyłem tego finalnie. Jak widzicie, tak to jest poskładane. Tutaj są otworki tak samo. Tu są otworki. Tu jest otworek taki z fazą dosyć dużą. A szufladka jest tu wydrukowana właśnie z tworzywa. Nie pierwszy raz już taką skrzyneczkę robię z taką płytą u góry tutaj właśnie. Ogólnie ta skrzyneczka jest montowana do takiego urządzenia, które wycina z takiej oto, przepraszam za kamerę po raz kolejny, która wycina z takiej oto właśnie formy płytki PCB tutaj wewnętrzną część, bo tutaj mamy takie punkty, które należy poprzecinać właśnie tu. One są również tu, tu i tu. Występują takie punkciki i właśnie do tego ta skrzynka służy. Nazywają to jigiem, czyli taki, po polsku mówiąc, przyrząd do szybkiej realizacji zadania, konkretnej operacji jakiejś tam przewidzianej, w tym przypadku właśnie wycinania frezem palcowym płytki wewnętrznej, albo raczej oddzielenia płytki wewnętrznej od płytki zewnętrznej tych dwóch laminatów. No nie wiem, jak tam wydruk. Myślę, że już chyba się oddzielił. Ja tą płyteczkę na razie tu sobie odłożę. Strzelał ładnie. Możliwe, że już się oddzielił. Ja spróbuję odłożyć ten aparat znowu tutaj i spróbujemy oddzielić nasz element. O, ale naładowany jest elektrostatycznie, muszę Wam powiedzieć, że nieźle kopie. Dobra, to odłożymy tu. Tarcza czysta. Odkładamy do maszyny z powrotem. Wow.
Magnes trzyma. Od razu przy okazji wyłączę maszynę. A, jeszcze Wam zawczasu pokażę. Tutaj taki kolorek. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to Rosa 3D. I nazywa się to jeszcze chyba Refill, chyba bodajże, jak dobrze pamiętam. I jest to na takich umieszczane na tak zwanych master spoolach, które można wydrukować samemu albo kupić. I ten master spool składa się z dwóch elementów, czyli tej części i tej drugiej części, a po środku jest taka rolka tekturowa z nawiniętym właśnie filamentem i cały kilogram tego filamentu. Bardzo w ogóle fajny jest ten filament, bardzo mi się ten kolor podoba i jak widać tutaj bardzo ładnie się drukuje. No tak duży element wydrukowało bez żadnych problemów. Fajne teraz te drukareczki są naprawdę. Powiem Wam szczerze, że mam tą drukarkę od początku roku, tego roku. Trochę już tutaj u mnie podrukowała różnych rzeczy i to jest pierwsza drukarka, która drukuje naprawdę z bardzo dobrą jakością, bez jakichkolwiek korowodów związanych z ustawieniami filamentu. Po prostu wkłada się filament do niej, zapina ustawienia systemowe tak naprawdę, które ona ma wbudowane, puszcza wydruk i ona po prostu ten wydruk realizuje praktycznie zgodnie z oczekiwaniami. Te wydruki naprawdę są bardzo dobrej jakości. Tu mam jakieś przykładowe wydruki, może z niej jeszcze pokażemy, przepraszam. Ostatnio drukowałem właśnie takie coś. To jest wydrukowane z tworzywa PET. Też jest to bardzo dobrej jakości. A ogólnie to służy mi również jako przyrząd. Za chwilę może Wam pokażę. Cóż ja tu jeszcze drukowałem. Mam taką tutaj. Mam taki pojemnik z różnymi wydrukami. O, tu drukowałem takie coś. To jest wykonane z tworzywa Impact PLA. Ale przepraszam, nie, to nie drukowałem na tej drukarce. To jest wydrukowane na moim Creality Sermonie. To nie, to przepraszam, pomyliłem się. O, tu mamy wydruk z tej drukarki właśnie Squiddy X-Maxa trójki. To nie będzie może widać akurat po tym detalu, jak on wygląda, ale jest też bardzo ładnie wydrukowany. Tu wydrukowałem jeden element więcej, bo miałem obawy, że coś może pójść nie tak i został mi taki jeden przykładowy element. Trochę czasu niestety to zmarnowało, ale czasami trzeba ponieść pewne koszty. Nic się na to nie poradzi, chociaż jest na wystawę, że można takie coś właśnie też wydrukować. To jest wydrukowane z tworzywa, o ile dobrze pamiętam, PCTG albo PETG, ale chyba raczej PETG to było wydrukowane. Co ja tutaj mam jeszcze drukowanego z tego Squiddy? O, zobaczcie sobie. Tu na przykład taka nakręteczka z gwintem. Też bardzo ładnie wydrukowane. Tam widać jakieś półcienie, cienie, ale tutaj nie ma żadnych problemów. O, może delikatna różnica jakaś tu się pojawia. No, kamera niestety nie chce złapać ostrości. Może spróbujemy zrobić tak i jeszcze raz tak. Nie. Nie współpracuje. Tu mamy czarne. To jest z PETA wydrukowane, ale tak
No. Tutaj tak dziwnie się to wydrukowało. Nie wiem czemu. Ten PET nie chciał się za dobrze drukować. Możliwe, że był zawilgocony. Co ja tu mam jeszcze drukowane na tej drukarce? Benchy. O. Tu mamy Benchiaka. Wydrukowanego, też bardzo dobrej jakości. A co ciekawe, ten Benchy to jest wydrukowane z PL-a chyba. Jakiegoś tam Super Speed. Czy jak to się nazywa. Ale proszę Państwa, ten Benchy wydrukował się na tej drukarce, na tym Quiddie, chyba w 17 minut. Albo w 14, już nie pamiętam dokładnie, ale no szybko, bardzo szybko. Ona ma duże możliwości, no i to, że szybko to jest raz, ale z jakością. O, widać tam jakieś nitki. Ale uwierzcie, że z jakością jest tu naprawdę bardzo dobra jakość tego wydruku. Spójrzmy od spodu. Bardzo mi się podoba również ta powierzchnia od stołu, którą ta drukarka, mucha jakaś przyleciała. Ta powierzchnia od stołu, od tej płyty PAEI czy PEI, jak ona się nazywa. Bardzo fajnie wygląda ta powierzchnia. I ogólnie przez tą powierzchnię tu widać, że się literki przebijają jakieś. Aparat tego dobrze nie chyta. CT3DXYZ bodajże chyba tu jest. Nie wiem, może na drugim będzie widać, bo jest jeszcze jeden. Nie, też nie będzie widać. Fajna ta struktura, bardzo ładna. No, także dwa Benchiaki wydrukowane w zawrotnym tempie. Mamy jakieś pokrętełko. Też bardzo ładnie z PET-a. Tu jest gałka. Do drzwi można wykorzystać. To jest białe PLA. O, to jest bardzo fajne. Taki wazonik. Z PET-a takiego zielonego. Bardzo ładne. No i wiele więcej. O, jeszcze Wam się pochwalę tutaj. Tutaj drukowałem taką nakładkę. Może ją ściągnę. To jest nakładka, którą zaprojektowałem na mostek prostowniczy, który jak na razie wyleciał z mojej tablicy off-gridowej. Ja bardzo przepraszam, muszę aparat postawić tu, bo nie jestem w stanie niestety ściągnąć tego. O. Nie wiem, czy złapę tą kamerę. O, jak widzicie, tu jest mostek prostowniczy, taki trójfazowy, a tu jest ta nakładka właśnie. Ona jest wydrukowana z PLA czarnego, jakiegoś też tam szybszego. I tak ona wygląda. Wydrukowałem ją po to, żeby przez przypadek nie dotknąć się tutaj i żeby kopa nie dostać od prądu. No i ona jest zrobiona tu na taki lekki wcisk. Na nic więcej. No i mam tu jeszcze wiele więcej różnych elementów wydrukowanych, ale może przejdźmy do sprawdzenia tej szuflady.
jak ona tutaj będzie pasowała. Na początek jeszcze muszę usunąć tu ten taki mały brim, bo został, albo raczej był celowo zrobiony po to, żeby troszkę lepiej się trzymało, bo miałem obawy, że może lekko podwinąć przy narożnikach, ale drukarka fajnie trzyma temperaturę, jest cała zamknięta, także skurcz żaden tu nie zaszedł. Dopiero zaczęło się kurczyć, jak mogliście usłyszeć na filmie później po wyciągnięciu, i troszkę strzelało. A teraz spróbujmy oberwać to barachło. I zobaczymy, czy szuflada będzie pasowała do tej skrzyneczki, którą zrobiłem. Przyznam szczerze, że trochę masywną zrobiłem tą szufladkę. Obawiałem się, że będzie miała małą sztywność, jednak rzeczywistość już mi pokazuje, że moje obawy były bezpodstawne. No i ten brim również teraz widzę, że niepotrzebnie był zrobiony, bo tylko jest kłopot z tym, żeby go usuwać. On się ładnie odrywa, ale zawsze to dodatkowa operacja. O, powiedzmy, że mamy usunięty. Ok. No i zobaczymy, czy będzie pasować, czy trzeba będzie kalibrować. Zaraz tutaj się okaże. Wejdzie, czy nie wejdzie? Dobre założenia obrałem tutaj, jeżeli chodzi o tolerancję, czy niedobre? Sam jestem ciekaw. Sprawdzamy. Tadam! Pasuje. Rewelacyjnie. I taka, proszę Państwa, właśnie powstała tutaj skrzyneczka z szufladką. Przepraszam za ustawienie kamery. Gdzieś mi schodzi ta kamera. No powiem Wam szczerze, że ładnie to wygląda. Podoba mi się. Fajnie się komponuje to aluminium z tym czerwonym kolorem. Oczywiście dałem tutaj troszkę luzu. Nie zrobiłem tego na sztywno, na ciasno. I pasuje ładnie. A tu jeszcze Wam pokażę, bo tutaj są otwory, jak możecie zaobserwować. A tutaj już czeka, albo raczej nie, dobrze mówię, czeka taki uchwyt, który będzie tu dokręcony z nierdzewki, z pełnego pręta. Przykręcany, tu są otwory gwintowane, 2. I tu gociach. No i co? Ładnie to będzie wyglądać? Dajcie znać w komentarzu. Taka moja
realizacja w firmie dzisiaj. Troszkę późnawo, ale czasami trzeba troszkę dłużej popracować. Jak obejrzeliście do końca, to bardzo dziękuję. Ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Zapraszam na kolejne materiały. Również do lajkowania i do subskrybowania tam na dole, tam poniżej, bo to się przydaje. Będziemy robić więcej takich realizacji. Tymczasem do następnego i cześć. Drogi subskrybencie bądź niesubskrybencie, jeżeli dotrwałeś do końca, to dogrywam jeszcze tutaj końcówkę, bo nie mogłem się powstrzymać i musiałem dokręcić tą rączkę do tej szufladki. I teraz zobacz sobie, jak to wygląda ładnie. Znaczy, przepraszam, mi się podoba. Nie wiem jak tobie. Ale ja uważam, że pasuje to tak, jakby stąd było. Naprawdę jestem pod wrażeniem osobiście tego wydruku. Nie sądziłem, że aż tak ładnie wyjdzie. Przerósł moje oczekiwania. A co Ci jeszcze fajnego pokażę na koniec, to zobacz, jak ładnie ta powierzchnia wygląda. Nie wiem, czy kamera jest w stanie to ująć, ale ta powierzchnia jest tutaj naprawdę bardzo fajna. Ona uzyskuje tą fakturę z płyty tej blachy metalowej z tej drukarki. I to bardzo ładnie wygląda. Jest to takie chropowate. I taka oto właśnie powstała szufladka wydrukowana w 10 godzin. Piękne. Bardzo mi się podoba. I pasuje. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i cześć.